Dzień dobry, witajcie. Tym razem już ze słonecznej Chorwacji, chociaż słońce nam zachodzi, ale nie o tym dzisiaj. Zobaczycie później, co się działo, ponieważ testy tego motocykla były, jakby to powiedzieć, kompletne. I dzisiaj przed Wami QJ SRK 921 bez dopisku RR. Dopisku RR, ale takiego też mam dzisiaj do dyspozycji. I powiem Wam tak, z pozoru są to dokładnie te same maszyny. Poszedłbym stereotypowo, to pomyślałbym, że to jest po prostu goła wersja modelu RR, czyli tego obudowanego tak zwanego ścigacza. Wyposażenie niby to samo, zawieszenie niby to samo, silnik ten sam. Ale powiem Wam, że są to kompletnie inne maszyny, o kompletnie innym charakterze. Nawet jeździłem dzisiaj z Pawłem ze ścigacza i oczywiście podzieliliśmy się idealnie, ponieważ na początku byliśmy nastawieni bardziej na RR-kę, że jest taka bardziej delikatna, bardziej wyważona, taka łatwiejsza do kontrolowania i mówiąc w skrócie, widać w tym motocyklu, jak daleką drogę przeszły chińskie motocykle i dlaczego taki QJ inwestuje chociażby w wyścigi. Wiem, po co teamy startują tam, po co fabryczne teamy tam startują i jaki to daje poziom wiedzy, żeby później przelewać to na papier i z papieru finalnie na konstrukcję, jaką powstaje taki motocykl. I właśnie 921RR jest takim skalpelem szalonym, który się strasznie spodobał Pawłowi. Natomiast ja po całym dniu jazdy zdecydowanie wolę tego. On nie jest taki precyzyjny. On jest zwariowany. O cholera, kąsa! Kąsa sprzęcior! I wiecie, tak naprawdę nie dostajemy informacji, co tak na dobrą sprawę zmieniło się w tym motocyklu. Czy jest to zębatka zdawcza? Nie wiem. Na pewno z tyłu zębatka jest identyczna. Natomiast charakter tych dwóch motocykli jest kompletnie inny. I tak jak mówiłem, ten jest zwariowany, ten jest taki ostry jak przecinak. Taka troszkę stara szkoła motocykli właśnie Sport Naked. I żebyśmy zaczęli od początku. Silnik, który tutaj został wsadzony, to nie jest chińska konstrukcja. To jest kolejny dowód na to, czemu Chińczycy inwestują we włoską najczęściej motoryzację, bo tak się złożyło, że stamtąd najwięcej motocykli wychodzi. Spójrzcie na to. QJ ma markę MV Agusta pod swoimi skrzydłami i ewidentnie wciela ich technologię do swoich produktów. Są właścicielami Benelli, kolejnej włoskiej legendarnej marki. I ostatnimi czasy też pojawiło się Morbidelli MBP, czyli kolejna marka, która została wykupiona razem z całym zapleczem technicznym i technologicznym, z całym staffem, który, wiecie, mądrymi głowami, którzy tworzyli te motocykle, ale z różnych względów finansowo to się nie spinało. I teraz mamy połączenie chińskiego budżetu z włoską technologią. Na pewno to Włosi tutaj zyskują dość dużo, bo kontynuują produkcję swoich motocykli, ale już wiecie, z księgowymi chińskimi. Czy coś to zmienia? Nie wiem, ponieważ ten silnik można już zobaczyć, jest ziomek gdzieś z Azji, który rozbierał ten silnik na elementy pierwsze. I co po zdjęciu pierwszego karteru? Surprise! Znaczki MV Agusty. Tak, bo to jest dokładnie ten sam silnik. Jest oczywiście inaczej zestrojony, być może jest na innym wtrysku. Tego nie wiem, bo nie sprawdzałem tak na dobrą sprawę. Ale jest to ten silnik i czuć ten zadzior i jak
Często w motocyklach tego typu, wiecie, zakładamy, że ciekawe jestem, czy on ma tą moc, która jest podana na papierze. W tym konkretnym przypadku 127,5 konia i 93 Nm. To tak tutaj jestem pewien, że właśnie ta moc tutaj się znajduje. Zastanawialiśmy się, czy ten ma 120 kilka koni, a RR-ka ma mniej, bo tak to wyglądało. Takie różnice były drastyczne między jednym a drugim sprzętem. Znaczy drastyczne, no też nie mogę powiedzieć drastyczne. Wiecie, przy prędkości, jakie udało nam się rozwinąć miejscami, czyli tam 180 na niemieckim autobanie, bo wiadomo, jakoś musieliśmy tutaj dojechać do Chorwacji z Polski, wiadomo, Niemcy, numer 1, no to 180 na godzinę w bardzo podobnym tempie jeden i drugi zyskał. W sensie jeden drugiemu nie odchodził, ale sposób oddawania tej mocy z niskich obrotów, to tutaj mamy przycinaka, 1, 2, 3, z trójki strzelicie ze sprzęgła, a motocykl idzie na gumę, wyrywa, mimo kontroli trakcji. Bez kontroli trakcji to już jest szatan. RR-ką nie jesteście w stanie tego zrobić. Ona jest taka, no tak jak powiedziałem już niejednokrotnie, tutaj wygładzona, przyjemniejsza wbrew pozorom dla użytkownika. Gdy jedziemy na przykład modelem 800 RR, no to tam faktycznie nie czułem tej mocy. Czegoś mi ewidentnie brakowało i przede wszystkim pozycja za kierownicą w tym motocyklu była dość specyficzna. W sensie to był super sport, te winglety, to wszystko pokazywały, że wiecie, jest bardzo szybko, jest taki agresywny, jeszcze w czerwonym, wiadomo, najszybszy. Tymczasem pozycja, jaką mieliście na nim, była raczej turystyczna po prostu i to mi tak troszkę nie pasowało do niego. Plus wyposażenie typu tempomat, gniazdo ładowania i kilka innych pierdółek, które niekoniecznie były potrzebne w użytkowaniu codziennym. Nie inaczej jest w przypadku 921 RR. Nie wiem, czy to jest naturalne następstwo właśnie dla 800, czy chcieli iść w tą stronę. 921 RR fakt faktem jest zdecydowanie bardziej kąśliwy, zdecydowanie bardziej na tor i ten zawias, nawet bez ustawień konkretnych pod konkretnych użytkowników, tak jak my, i tak robił dużo. Te hamulce, dozowanie tego wszystkiego, sprzęgiełko, tutaj mamy oczywiście hydrauliczne. No naprawdę jestem w dość dużym, może nie szoku, ale bardzo pozytywnie zaskoczony tym faktem. Ale żeby nie było zbyt kolorowo i zbyt sweetaśnie, bo wiecie, ja mogę tutaj autentycznie, z czystym sumieniem powiedzieć, że ten motocykl naprawdę świetnie jeździ, bardzo dobrze się prowadzi, silnik jest mięsisty, jest tak, jak byśmy chcieli, ale to nie jest tak, że nie ustrzegli się kilku chińskich rozwiązań i pewnych faux pas, jeśli chodzi o jakość wykonania. O czym mówię? Motocykl, który ma 150 km i zobaczcie tutaj, ten plastik wokół stacyjki, to jest taki generyczny plastik, który występuje absolutnie wszędzie i już jest pęknięty. I dobra, rozumiem, gdzieś ktoś tutaj może szarpał, próbował to jakoś tam wyjąć, nie wiem. Natomiast tutaj też pęknięty plastik z jakiegoś powodu. Jak on pękł? Tego nikt nie wie. Nawet się nie domyślamy. Dostaliśmy już taki sprzęt. Ciekawy jestem, w jakich okolicznościach przyrody zostało to zrobione. I teraz tak, no jest ładny, tak? Maszyna budzi respekt, zwłaszcza te dwa kominy. Co jest w nich najzabawniejsze? Zobaczcie na to. To, jak mamy schowane sety dla pasażera, tudzież pasażerki. No raczej pasażerki, patrząc na to siedzenie, co też nie jest jakoś specjalnie dziwne. Ale tutaj jeden, tutaj drugi. Mam wrażenie, że te dwa kominy z jednej strony są kontrowersyjne, jeśli chodzi o wygląd. I to jest fajne. I to jest takie nawiązanie właśnie do MV Agusty. Oni też mieli te piękne, potrójne rurki wystające z jednej strony, tak jak właśnie ma RR-ka. Mam wrażenie, że tutaj ten wydech spokojnie mogli poprowadzić na jedną stronę, a tutaj puścili go na drugą stronę, tylko po to, żeby dać właśnie ten stelaż i schować w sposób jakiś taki elegancki podnóżki. Czy ma to większy sens, mocowanie podnóżków w tym miejscu? Oczywiście, że tak, bo dzięki temu bryła tego nadwozia jest po prostu niezakłócona przez taką pierdołę. Tutaj te linie, zobaczcie jak to wygląda. Tu mamy zadupek, tu mamy taki oddzielny jakby element lewitujący, bo nie widać do końca z tej perspektywy światła, jak tutaj idzie. Więc tutaj mamy taki lewitujący element z dziurą tu. Tutaj mamy ten lewitujący wydech, przynajmniej z tej perspektywy tak to wygląda. No ładnie to wygląda, kurde, jest świetny. Z tyłu to jest tak jakby wąsy takiego, wiecie, gościa z kreskówki i jego dwie giwery w rękach, jakby chciał do was strzelać, a strzela skubaniec. Ja pierdykam, jak on fajnie brzmi. Ciężko mi trafić w neutrala, chociaż chyba się już powoli wyrabiam. Jak na razie spalanie jakieś wysokie wyszło, przy małych prędkościach stosunkowo. 160 km na nim zrobiłem, no ładnie. Zobaczcie, Marzocchi tutaj pracuje elegancko tego. Zawias ogólnie cały jest Marzocchi, hamulce mamy Brembo. Kurde, on jest po prostu ładniusi, no.
Niemniej jest pewien mankament, bo wczoraj jak jechaliśmy w tym deszczu, to na dupci czułem zew natury, że tak powiem. I tak jakby tutaj ta woda mocno leciała spod koła prosto na tyłek. No, nie powiem, że mi się to podobało. Obstawiamy, ile wytrzyma tutaj but pasażera. Mimo tych osłon termicznych, jak szybko będzie grzało go w stopy i to w sposób niemiłosierny. Więc zakładam, że tylko na krótkie wyjazdy ta maszyna się nada, jeśli chodzi o 2 osoby, bo w pojedynkę, wbrew pozorom, jestem w stanie zrobić na tym nawet ja przy swoich 2 metrach wzrostu całkiem sporo kilometrów. Dzisiaj takiego dużo kręcenia było po winklach i jeździło mi się tym bardzo wygodnie, mimo że w porównaniu do RR-ki te sety są jakby troszkę dalej, troszkę wyżej osadzone. W ogóle fajny jest ten taki mięsisty ten secik, nie? Jest troszkę inaczej ukształtowana kanapa w porównaniu do RR-ki, a przede wszystkim, co najważniejsze, zamiast kliponów mamy tutaj taką bardzo fancy, zaprojektowaną kierownicę i nie wiem, wsiadając na niego po raz drugi, trzeci, czwarty, jak już się do niego przyzwyczaiłem, wyjątkowo wygodny dla mnie. Także spoko. No i teraz zobaczcie tu. 4-toczkowe zaciski Brembo. Pompa radialna, oczywiście Brembo, nie ma lipy. Hydrauliczna pompa, jeśli chodzi o dźwignię sprzęgła. Mamy, jakże mogło być inaczej, quick shifter i ten działa rewelacyjnie, a jak jedziecie na bombie, odbijacie mu albo jedziecie w korkach w mieście i redukujecie biegi wykorzystaniem quick shiftera, bez wykorzystania w jakikolwiek sposób sprzęgła, ale z lekko otwartą przepustnicą, no miód na nasze uszy. Element znowu troszkę chiński, troszkę niepotrzebny, nawet bardzo niepotrzebny, bo musicie mieć do tego jakąś oddzielną aplikację, to jest ta kamera. Po co to, na co komu potrzebne w takim sprzęcie, nie wiem. I z tej perspektywy ten motocykl troszkę mi wygląda na Z1000 od Kawasaki. Jakoś tak, jakby dali go w zielonym kolorze, to można by w tym kierunku się, znaczy moje myśli w tym kierunku idą. No i też, jeśli mam być szczery, ta stacyjka w tym miejscu no nie jest jakoś specjalnie udanym rozwiązaniem, a zwłaszcza jeśli przykleicie do niego tego typu plastikowy element i tłuczę Wam tutaj o tę plastikową osłonę zbiornika. Na ekranie oczywiście jest wszystko to, co byśmy chcieli, żeby było. Mamy średnią prędkość, czas przyjazdu w tripie i całkowity, mamy ładowanie, są czujniki ciśnienia i temperatura w kołach, co jest dość istotne, zwłaszcza jak jeździcie w takich warunkach jak my, gdzie ta pogoda nie jest jeszcze taka pewna i no wiecie, ruszaliśmy wczoraj przy 3 stopniach, dzisiaj jeździliśmy już przy 17 mniej więcej, więc dobrze byłoby wiedzieć, ile tam w tych oponkach już jest temperatury. No jest to bardzo feature taki prosportowy, bym powiedział, do takiej jazdy ambitnej. Jest wyświetlany fajnie tryb jazdy, jest informacja o zapiętym kontroli trakcji, o quick shifterze, mamy launch control, którego jeszcze nie wykorzystywałem, ale myślę, że przed końcem tego filmu postaram się pokazać Wam, jak to działa. Fajne jest na przykład rozwiązanie nawigacji, bo macie tutaj oczywiście za pośrednictwem Carbitride'a tego typu nawigację. Niemniej jednak, jak już włączycie tego Carbitride'a, to co jest ciekawe, po zeskanowaniu kodu QR na dzień dobry miałem rok subskrypcji. Bo na tym koncie już ją wykorzystałem, ale widocznie z nowym motocyklem jakby tą subskrypcję na nowo dostałem. To fajne. Dzięki temu mamy tutaj fajnie wyświetloną tą nawigację, bo ona bardzo szybko się łączy, co mnie zdziwiło, chociaż Carbitride, jak napomknąłem, dość mocno drenuje baterię, ale jak przyszedłem do motocykla, uruchomiłem go i połączył się na nowo z moim telefonem, to tutaj zamiast wyświetlacza biegu miałem wyświetlone wskazówki kierunkowe z nawigacji. Jak przyłączyłem sobie go w tryb pełnego ekranu, no to oczywiście miałem nawigację na pełnym ekranie. I ten ekran jest mały, no ale powiem szczerze, ten Carbitride wyświetla wszystko tak, że bez najmniejszego problemu jesteście w stanie odczytać, co tam się dzieje. No i oczywiście super byłoby mieć też interkom podłączony, żeby no, te informacje słyszeć w kasku. To wtedy już jest absolutnie kozacka sytuacja. Słowem podsumowania, za niespełna 37 000 złotych dostaje się całkiem spoko pakiet. Czy jest doskonały? No pewnie nie. Czy będzie służył bezawaryjnie? Czas pokaże. Pewne jest jedno, silnik to dobra, solidnie wykonana konstrukcja. Piec jest mocny, a co po niektórych wręcz zbyt wściekły. Plus, że osprzęt, jak zawieszenie, hamulce czy opony Pirelli Diablo Rosso 4 jest bez kompromisów, w pełni pozwalający wykorzystać potencjał motocykla.
Może nie do końca moja bajka, ale z pojazdów dostępnych na wyjeździe ten dał mi najwięcej frajdy. Takiej szosowej. Obrazu dopełnia ciekawy wygląd i wydech, miejscami nawet zbyt głośny. No i to tyle w temacie. Dzięki za oglądnięcie i na dniach zapraszam na kolejne materiały z tego wyjazdu. Do następnego.